Cześć, witam wszystkich na kanale Handluj z tym. Nagrywamy kolejny odcinek naszego podcastu. Ostatnio Paweł Pindera z Dominikiem Borsą rozmawiali o przewagach w e-commerce dzięki automatyzacji. Dzisiaj temat będziemy chcieli troszkę bardziej rozwinąć, porozmawiać o rozwiązaniach dedykowanych, jak i tych klasycznych, pudełkowych dla trochę mniejszych może klientów, a może niekoniecznie. To wszystko wyjaśni nam dzisiejszy nasz gość, Paweł Jaworski. Witam Cię, Pawle. Cześć. Na naszym kanale. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o różnicach między integracjami sprzedawanymi jako w formie takiej podstawowej SaaS-owej, czyli pudełkowej, i rozwiązaniami dedykowanymi dla klientów o konkretnych potrzebach. Zacznijmy może, jak to określiłeś w sumie już na backstage'u, od trudniejszej części, czyli rozwiązań pudełkowych. I dlaczego są trudniejsze? I dlaczego też są tańsze dla klienta końcowego. Paradoks. Także paradoks, dokładnie, więc chciałbym od tego zacząć. Tak. Rozwiązania pudełkowe są trudne, dlatego że zamykasz pewne rozwiązanie, pewien pomysł na rozwiązanie problemu w pudełku, w pewnym zamkniętym aplikacji, programie komputerowym, licząc na to, że faktycznie dobrze zidentyfikowałeś problem i pozwoli to rozwiązać problem wielu ludziom, wielu klientom. Oczywiście wyceniasz to na określoną kwotę, żeby dostęp do tego rozwiązania miała większa masa klientów. Natomiast faktycznie duża praca analityczna, praca związana z rozumieniem rynku, w jakim kierunku on idzie, mówię o e-commerce oczywiście, wymaga takiego stałego kontaktu z tym rynkiem i słuchanie mądrych ludzi, czytanie mądrych książek, artykułów, słuchanie mądrych podcastów, tak jak tutaj. To pozwala na zdobycie pewnej wiedzy, którą można zawrzeć w rozwiązaniu pudełkowym. Natomiast to jest ciężka praca. Dobrze, to teraz proszę powiedz mi, jeżeli to wszystko jest tak trudne, jest do przerobienia rzeczy naprawdę bardzo wiele, to czemu te rozwiązania finalnie dla takiego klienta są tańsze? No, przykładowo od 50 euro, tak? Załóżmy, nawet u nas pakiety potrafiące mieć po 150 rozwiązań kosztują też koło 100 paru złotych. Skąd to się bierze? Rozwiązanie określonego problemu kosztuje określoną liczbę osób, które je rozwiązują. Na przykład mamy problem X, wiemy, żeby rozwiązać ten problem, mamy pomysł, jak rozwiązać ten problem, potrzebujemy określonych specjalistów, niech to będą programiści, niech to będzie jakiś menadżer, który też poprowadzi ten projekt, następnie kilka jeszcze takich dziedzinowych ekspertów, którzy ci podpowiedzą jeszcze ewentualnie, co trzeba przerobić. To wszystko jesteś w stanie zsumować, policzyć koszt, oszacować mniej więcej, ile takich klientów mógłbyś na to pozyskać. Masz pomysł, jak to pozyskać. On też cię kosztuje ileś, więc to dodajesz do kwoty i na koniec wychodzi, że dobra, wydałeś na produkt 10 000 euro, ale wiesz, że sprzedasz to 1000 klientom, więc możesz dać cenę za 10 euro. Dobrze, czyli reasumując, tak naprawdę ten koszt rozkłada się przez tysiące firm, które z tego oprogramowania korzystają. No bo to jest jedno gotowe ale oprogramowanie. Głównie ten koszt wynika z tego, że masz ograniczony, tak samo jak funkcjonalność tych pudełek, masz też ograniczony koszt produkcji tego pudełka. Dobra. A czy takie rozwiązania mają jakieś ograniczenia? Tak. A jeżeli tak, no to tak. W takim razie jakie? Proszę wymienić, jakbyś mógł. W backstage'u rozmawialiśmy na temat samochodów, bo to zawsze ciekawy temat dla facetów. Pudełko, podobnie jak program komputerowy czy samochód, to też jest pudełko. Idziesz do salonu, kupujesz samochód, który widzisz, możesz dotknąć, możesz się nim przejechać. On jest już wyprodukowany, on ma ograniczone możliwości. Nie pojedzie więcej niż byś chciał, chociażbyś bardzo chciał. Tak samo z rozwiązaniami, programami komputerowymi, które nie mają
możliwości rozszerzania same w sobie funkcjonalności, chociaż może kiedyś takie czasy będą, że programy same będą się uczyć i będą rozwiązywać coraz to większą skalę i dziedzinę problemów. Więc one mają ograniczenia. One mają rozwiązać konkretny problem i w miarę możliwości w jak najbardziej uniwersalny sposób dla wielu klientów. Natomiast nigdy nie jest tak, że jednym pudełkiem rozwiążemy problem wszystkich ludzi na świecie. Dobra. A co do takich podstawowych, naprawdę w skrócie, zalet, jeżeli chodzi o zastosowania takich rozwiązań pudełkowych w firmie? Uważam, że są jakby dwie. Pierwsza to jest cena, wiadomo, płacić 50 euro lub 10 tysięcy euro to jest różnica. Druga to jest szybkość uruchomienia go we własnym biznesie, interesie i sprawdzenie wyników, które generalnie zawsze sobie chcemy coś przetestować w biznesie, na przykład zobaczenie, czy nasza super bielizna będzie się sprzedawała w Indiach i zaczynamy konkurować tam z rynkiem z Bangladeszu. Więc chcemy przetestować coś, nie chcemy na to wydawać dużo pieniędzy, chcemy po prostu zrobić jakiś test. I szybkość tego testu moim zdaniem ma duże znaczenie, zwłaszcza w e-commerce, gdzie codziennie powstają nowe marketplace'y, codziennie powstają nowe możliwości dotarcia tak naprawdę do klientów końcowych, bo summa summarum e-commerce to jest tylko kanał dotarcia do klienta końcowego. Okej. To jeżeli przerobiliśmy ten temat, to tak już tym razem trochę mniej płynnie, ale przejdźmy do rozwiązań dedykowanych. Staramy się tym razem bardziej płynnie. Tak. Przejdźmy do rozwiązań dedykowanych w takim razie. Pójdziemy może tym samym schematem, dla kogo przede wszystkim takie rozwiązania są. Kiedy przychodzi moment, no bo znając życie, startujesz od tych pudełkowych rozwiązań, rzadko kiedy od tych dedykowanych. Chyba że się mylę, to mnie popraw, ale kiedy przychodzi ten moment, że zaczynamy korzystać z rozwiązań dedykowanych? To jest, nie ma stałej granicy, nie ma dobrze określonej granicy. Czasami jest tak, że klient, który tak naprawdę potrzebuje standardowego według naszego uznania rozwiązania, ma trochę inne oczekiwania co do uruchomienia obsługi tego rozwiązania. I wtedy mówimy o takim właśnie dedyku związanym z obsługą tego klienta, czyli klient, i to jest bardzo mocno widoczne w e-commerce, dlatego że e-commerce jest świeży. To jest nowość, to jest coś, co ludzie dopiero poznają. Jak zobaczymy sobie na sposób, w jaki dynamicznie rośnie e-commerce, możemy też możemy wyciągnąć wniosek, że tak naprawdę takie wzrosty są tylko możliwe u początku pewnych rewolucyjnych rzeczy, prawda? Więc... No tak, bo teraz tak naprawdę, dopiero od paru lat najbliższych pojawiają się jakieś takie ogłoszenia o pracę w sieci, jak specjalista do spraw e-commerce. Tego kiedyś nie było. Tak. E-commerce manager to jest nowa rola, którą się dzisiaj poszukuje i to stanowi, to jest hasło, które zostało stworzone właśnie dla e-commerce. Tak, ale wracając do pytania, różnica, kiedy może to być, ponieważ rynek jest świeży i ludzie dopiero uczą się tego e-commerce'u, uczą się tych nowych metod dotarcia do klientów, potrzebują albo mentora, który ich poprowadzi tą drogą i to jest właśnie, pomimo że sprzedajesz im na końcu rozwiązania IT, ale tak naprawdę ty jesteś cały czas obok tego pudełkowego rozwiązania, któremu pokazujesz i tak naprawdę rozwijasz tego klienta mentalnie i pokazujesz mu różne możliwości. I wtedy w pewnym momencie może się nagle okazać, że to pudełko jest za małe, czyli po współpracy z takim klientem wychodzi, że musimy pójść w dedykowane rozwiązanie, więc zaczynamy rozmawiać na temat konkretnej implementacji, coś, co jest już poza takim mainstreamem produktowym, czyli my mówimy na pudełka taki mainstream produktowy, czyli generalnie lista różnych funkcji, które dzisiaj, tu i teraz są potrzebne i które są niezbędne, żeby rozpocząć sprzedaż, czy dobrze ją obsłużyć. Natomiast ten mainstream oczywiście się bardzo mocno rozgałęzia w momencie, kiedy klient ma dużą wiedzę, potencjał, jak rozwinąć tą sprzedaż przed swoją konkurencją. Okej.
A powiedz mi proszę, idąc z tym samym schematem, czy rozwiązania dedykowane mają w ogóle jakieś ograniczenia? Czy tam klient musi na coś uważać, czy po prostu zgłasza się do takiej firmy jak Celintegro i mówi, jaki zestaw rozwiązań dla swojej firmy potrzebuje i jakby my to realizujemy? Czy są tam jakieś ograniczenia? Czy my mówimy w pewnym momencie, nie wiem, basta, tego nie możemy zrobić? Jak to wygląda? Czy czegoś nie możemy zrobić? Czy sky's the limit i robimy co Prowadząc biznes, uważam, że ograniczenia zawsze są potrzebne i nie można wszystkiego bezkrytycznie realizować, dlatego że można, załóżmy mając 50 osób w firmie, pójść, rozpocząć 20 różnych projektów dedykowanych i przez rok czasu nic innego nie zrobić. A nie to jest naszym celem. Naszym celem jest stworzenie produktów, które będą dostępne masowo i pozwolą tym ludziom, którzy poznają e-commerce lub są na nim już troszeczkę, albo rozszerzyć sprzedaż, albo ją zoptymalizować. Natomiast dedykowane rozwiązania mają taką wartość, że one rozwijają te produkty pudełkowe, czyli te standardowe. To znaczy, tak jak w Tesli, robiąc jakiś nowy model samochodu, robi się go na początku dla sponsorów, dla inwestorów tak naprawdę, czyli dla klientów, którzy inwestują, bo mają pewien pomysł, inwestują w ten pojazd, to pudełko. My robimy trochę podobnie, do nas klient przychodzi, my mu realizujemy po bardzo dobrych stawkach te projekty dedykowane, natomiast z myślą taką, że tak naprawdę ten klient też rozwija w pewien sposób standard, który potem jest dostępny dla innych. I jest tego świadomy. My tego nie ukrywamy, działamy fair, natomiast jeżeli oczywiście klient chciałby chcieć zażądać dedyka, czy poprosić o nas o stworzenie dedykowane rozwiązanie, prawdopodobnie nie podejmiemy się tego. Jeśli to miałoby mieć ograniczenia, że nie może być dostępne dla innych ludzi. Dlatego, że jest wiele różnych firm, wiele różnych software house'ów, które mogą to zrealizować, mają model biznesowy, który zakłada tego typu rozwiązania i bez ograniczeń, natomiast my troszeczkę to ograniczamy. Czyli reasumując tak naprawdę, my zrobimy rozwiązanie dedykowane taniej, czasami znacznie taniej, ale pod warunkiem, że te rozwiązania będzie można zastosować globalnie, tak? I później mogłyby wejść ewentualnie do oferty takiej pudełkowej tak naprawdę. Tak, dokładnie tak. Tylko ważna jest kwestia, że to nie tylko klient. My jesteśmy zespołem z klientem, tak? Musimy na to tak patrzeć, że działamy po tej samej stronie. Jest to medium, które się nazywa e-commerce, do którym docieramy do tych klientów końcowych i robiąc pewne rozwiązanie dedykowane, tak naprawdę działamy wspólnie z klientem. My przekazujemy swoje pomysły, on przekazuje swoje. Oczywiście on płaci za te rozwiązania, no bo my żyjemy z tego, że dewelopujemy pomysły klienta, razem skompilowane z naszymi pomysłami, natomiast klient wie, też że właśnie nie płaci tej pełnej kwoty, jakiej by zapłacił tak. w takim standardowym software house'ie, tak? Dokładnie tak. Zwłaszcza, że my tak naprawdę jesteśmy mocno interaktywną stroną w tym układzie. Software house prawdopodobnie zrobi to, co mu się powie, co ma zrobić, a potem klient mówi, że to nie spełnia jego oczekiwań, a moim zdaniem nie spełnia dlatego, że rozwiązanie dedykowane robione przez firmę producenta takiego jak my, musi być, my jesteśmy, czy stawiamy, czy chcielibyśmy być postrzegani jako ekspert w dziedzinie właśnie rozwiązań integracyjnych, e-commerce'owych, że razem wspólnie z klientem jesteśmy w stanie dostarczyć fajnie jedno wspólne rozwiązanie. Boję się, że tylko taki układ, gdzie jest ta interakcja, pozwala na stworzenie czegoś, gdzie prawdopodobieństwo, że to oczekiwanie zostanie spełnione ostatecznie przez klienta, jest spełnione. Aczkolwiek oczywiście są różne oczekiwania. Nie wszystkie jesteśmy w stanie spełnić, natomiast działamy w zespole, układ musi być interaktywny i oparty na wiedzy merytorycznej, nie tylko z zakresu oprogramowania, ale też z zakresu dziedziny, w której się to oprogramowanie tworzy. No i właśnie to my.
A czy da się w jakiś sposób, jeżeli to jest w ogóle możliwe, określić koszty takich jakieś widełki cenowe, takich rozwiązań, czy to już jest tak indywidualne, że do tego podejść się tak bardzo ogólnikowo nie da? My mamy, oczywiście są dwa stosowane powszechnie modele rozliczeń, Time and Material i Fixed Price. Ten drugi, czyli Fixed Price, jest modelem silnie niekorzystnym zawsze dla jednej ze stron. Nigdy się nie da dobrze przewidzieć tego, co się robi. Zawsze ja nie wiem, wiele firm to liczyło, kalkulowało i zawsze wychodzi, że jest albo coś niedoszacowane, albo przeszacowane. Z kolei Time and Material to jest studnia bez dna. Natomiast my z racji tego, że możemy być stawiani na równi z Software House'em, ale dlatego, że my działamy w określonej specjalistycznej branży, jakim jest e-commerce i my znamy realia, mamy też swoich klientów, my możemy oczywiście indywidualnie ustalamy, robimy fixed price, czyli coś, co jest generalnie niefajne, powiedzmy, dla jednej z tych dwóch stron. Natomiast ponieważ my mamy doświadczenie klientów i wiemy, czy dany problem, czy rozwiązanie, czy stworzenie tego rozwiązania będzie atrakcyjne dla wielu klientów, możemy spróbować oszacować, jak bardzo będzie to atrakcyjne dla ilu klientów, czy będziemy umieli do nich trafić. Dlatego jesteśmy w stanie zagwarantować, czy przedstawić klientowi fixed price za rozwiązanie, gdzie indziej zawsze byłby to liczone Time and Material, czyli studnia bez dna. Okej. No a w sumie grupę odbiorczą już mamy, z tego co widzę na liczniku z naszej strony, to już jest ponad 2000 firm. Millennium. Tak, dokładnie. Które obsługujemy, więc jednak faktycznie można powiedzieć, że naprawdę to doświadczenie jakieś jest. Większość tych klientów zaczynała od pudełka i większość na tym pudełku została, ale część klientów, i dobrze, że nie wszyscy, bo mielibyśmy w stanie trochę przerobić. Załóżmy, że będziemy stosować 20 do 80, 20% klientów rozwija te swoje pomysły, bo tak naprawdę, naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, że klient ma pomysł, który chce zapisać w formie programu komputerowego, który będzie działał na rynku, którym jest wielkim programem komputerowym, bo e-commerce jest wielkim jednym programem komputerowym. No tak. Ten klient chce te pomysły po prostu zrealizować, stąd bardzo mocno współpracujemy z klientami, ma to bardzo wiele zalet i o tym pewnie można porozmawiać o wiele godzin. Tak, tylko że to już będzie temat na osobny materiał. Dzisiaj Ci bardzo dziękuję. Dziękuję. Za to, że wpadłeś do nas, nagraliśmy coś dzisiaj ciekawego. Jasne, polecam. Mam nadzieję, że to będzie fajne uzupełnienie poprzedniego materiału chłopaków. Z Wami się żegnamy. Dziękujemy bardzo, że z nami byliście. Pamiętajcie o naszych social mediach, które się gdzieś tam na dole pokażą. Wpadajcie na grupę na Facebooku Pointegrowanych. Subskrybujcie nasz kanał, handluj z tym i będziemy starać się dostarczać Wam coraz lepsze i coraz bardziej profesjonalne treści. A w tym momencie żegnamy się z Państwem. Na razie, do usłyszenia. Hej, hej.